Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od Strzelce. Przejdźmy do czytania. Strzelce, sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Karta Pazia Mieczy. No, tutaj ewidentnie ktoś próbuje coś zdziałać. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi karta siły i bardzo dobrze, bo wychodzi na to, że macie dużo motywacji do osiągnięcia zamierzonych celów. No dobrze. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi z kolei karta Asa Buław i zobaczymy, zaraz jak rozłożę całe karty, to może się to rozjaśni, ale wydaje mi się, że jakimś takim mniejszym nakładem uda Wam się osiągnąć więcej, aniżeli Wam się wydawało. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy pokazujecie się jako szóstka monet i ewidentnie dużo z siebie dajecie i dużo inwestujecie w swój sukces. I oczywiście to nie musi być sukces, zawodowy na przykład, czy szkolny, edukacyjny, ale może na przykład ktoś inwestuje w, nowy sprzęt do, nurkowania, albo w nowe ubrania do treningów, czy słuchajcie, w nowe książki do nauki. Takiej własnej nauki, nie w szkole czy na uczelni. Rada dla Was. W radzie jest 7 buław i czego nie robić, czego unikać. Unikać 4 buław z kolei, a z przełożenia karta świata. Słuchajcie, pojawiło się dużo buław, i w ogóle kart związanych z trygonem ognia, dlatego że karta siły też jak najbardziej o trygonie ognia mówi. I to dobrze, dlatego że wychodzi na to, że strzelce są w swoim sosie w tym tygodniu, w swojej energii. Niewątpliwie, jako że z przełożenia jest karta świata, to pojawia dla Was się nowy etap. I to nie musi być taki etap w tym sensie, że nagle z dnia na dzień wszystkie strzelce zmieniają pracę, dom, miejsce zamieszkania w sensie kraju i wygrywają na loterii. Tutaj bardziej chodzi o takie zmiany, na przykład, jest wiosna, przyszła wiosna, czuję więcej siły, czuję więcej motywacji, pewien etap już się zakończył. Na przykład właśnie etap, powiedzmy, marazmu zimowego, czy jakiegoś braku chęci do ruchu, do rozwoju, na tej zasadzie. Więc niewątpliwie otwiera się dla Was nowy etap. Wiadomo, nowy miesiąc, nowa pora roku, nowy ja. I teraz tak, w ogólnej energii pokazuje się Paź Mieczy, który jest taką osobą, która walczy, próbuje i chce. To jest tak zwany mały paź z dużym mieczem, czyli do końca może nie ma narzędzi takich adekwatnych do swoich umiejętności, ale próbuje. I to jest bardzo ważne, dlatego że strzelcy wychodzą z założenia, że małymi krokami są w stanie osiągnąć wiele. I taka jest prawda, więc bardzo dobrze, gratulacje strzelce. Też widzę, że gdzieś u Was nagle spod ziemi po prostu wyrasta osoba dawno niewidziana i dawno niesłyszana, która, powiedzmy, pojawiała się i znikała, zabierała się jak pies do jeża i nie wiadomo było, o co jej czy jemu chodzi.
Zobaczcie, przychodzi do Was karta siły i mocy. Karta, która pokazuje też honor, więc wydaje mi się, że w stosunku do takich podlotków, tutaj jakieś, jak ktoś chce ekshumację robić, powiedzmy, i ktoś powraca, no to Wy raczej tutaj honorowo się oddalacie i nie pozwalacie takim osobom do swojego życia wchodzić. Przynajmniej nie tak łatwo i bardzo dobrze. No ale też w tej karcie siły i mocy widzę właśnie bardzo dużo takiej przebojowości, siły i gotowości do osiągania swoich celów w tym tygodniu, czy w ogóle w tym miesiącu, więc bardzo dobrze. Sprawdzajcie czytania na ten miesiąc. Do przeszłości odchodzi as buław i bardzo lubię tę kartę w tej talii, już pomijając to, że jest to jedna z moich ulubionych talii, jest przepiękna i też te takie geometryczne tutaj po prostu kształty, które mi przywodzą na myśl Bauhaus lub też w sumie Art Deco, ale co chciałem powiedzieć, że tutaj nie ma nowego początku dla jakiegoś dawnego romansu lub dla znajomości, która była przerwana albo była przerywana. Tutaj absolutnie jest to odrzucone. I jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że tutaj bardzo mądrze gospodarujecie swoją energią i czasem. Na tej zasadzie, że chcę zrzucić 10 kilo w tym miesiącu na przykład i powiedzmy, to nie jest tak, że z dnia na dzień nagle nic nie jem i po prostu cały czas biegam. Nie, raczej na przykład stopniowo ograniczam spożycie słodyczy, węglowodanów i spokojnie, powoli z rozgrzewką zaczynam co drugi dzień, co trzeci dzień na przykład się ruszać więcej. I to bardzo dobrze, bo to przyniesie większe efekty, i małymi krokami do celu. Bardzo mądrze. Wy, zobaczcie, pokazujecie się jako 6 monet. I ta karta pokazuje, szczodrość, ale ta szczodrość, czy słuchajcie, w ogóle chęć inwestycji, inwestowania tego, co macie, to jest tutaj związana z inwestycją w siebie przede wszystkim. I to jest bardzo ważne. Nie w jakieś relacje, które nie wiadomo, czy w ogóle powinny być w waszym życiu, z osobami, które są nieokreślone i nie wiedzą, czego chcą, tylko bardziej inwestujecie swoje emocje, swój czas, swoje pieniądze w samorozwój. Tutaj mam wrażenie, że ktoś nawet kupuje sobie, karnet na siłownię, czy inwestuje w wyjazd zdrowotny, typu na przykład jakieś sanatorium, ale też bym powiedział, że dużo osób w tym tygodniu, zagubionych dusz, do Was przychodzi i chce od Was rad, pomocy, również pieniężnych. Zobaczcie w Radzie, jedna z moich ulubionych kart w tej talii, piękna 7 buław i tutaj jest powiedziane, żeby odpychać osoby, które są nieproszone i które nagle się zreflektowały i sobie przypomniały po długim czasie nieobecności. Takie osoby nie są Wam potrzebne. Też w ogóle tu jest powiedziane, żeby nie patrzeć na innych, ale tak jakby po cichu obserwować swój rozwój. I tak jak mówiłem wcześniej, małymi krokami. I to, że ktoś powiedzmy nagle z dnia na dzień skacze wzwyż na 4 metry, to nie znaczy, że jest to zdrowe i bezpieczne. Albo, że jest to naturalne. Tutaj gdzieś po prostu swoimi metodami. Ale też chciałem powiedzieć, że tutaj cały czas pracować nad swoją właśnie silną wolą. Jesteście na dobrej drodze do zmiany nawyków, nawet jeśli chodzi o, odżywianie się, czy to, jak się do siebie odzywacie, czy ile czasu spędzacie na świeżym powietrzu, a ile w telefonach. Jesteście na dobrej drodze. Czego nie robić, czego unikać? Karta 4 buław. I powiedziałbym tak, nagradzać siebie, małe sukcesy, inaczej. Nagradzać siebie, widząc każdy postęp, nawet taki mały. I to nie chodzi o to, że dzisiaj biegałem pół godziny, to zjem sobie 30 pączków. Nie, ale na przykład dzisiaj powiedzmy zrobię sobie za to fajną kąpiel z bąbelkami, z pianą, albo obejrzę jakiś film. Na tej zasadzie. 4 buław też mówi, żeby myśleć przyszłościowo i długofalowo. Czyli tak jak mówiłem wcześniej,
Nie to, że głodówka i po prostu, no nie wiem, ostre ćwiczenia, bo słuchajcie, długo nie wytrzymacie i będzie jeszcze gorszy efekt, tylko raczej zdrowe nawyki i stopniowe wdrażanie jakiegoś sportu. I to możecie sobie odnieść do jakiejkolwiek dziedziny życia. Czyli po prostu patrzeć długofalowo, a nie tylko i wyłącznie na to, no po prostu tu i teraz. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.